W dzisiejszym filmiku pokażę, jak wykończyć dekolt kwadratowy plisą ze ściągacza 1:1 na maszynie dziewiarskiej. Sposób jej wykonania wymaga czasu i skupienia, ale efekt po zakończeniu to pięknie wykończony dekolt i dużo satysfakcji. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik. Plisa, którą wykonamy, ma 2 oczka centralne. Oczka te oznaczone są czerwonym trójkątem i są to ostatnie oczka z prawego i lewego końca części środkowej dekoldu. Są to miejsca, w których plisa załamuje się pod kątem 90 stopni. Aby plisa ta wykonana była idealnie i obydwa kąty miały po 90 stopni, należy parokrotnie powtórzyć sekwencję 3 rzędów. W trakcie przerabiania tych rzędów wykonuje się następujące 3 czynności. Zamiana oczek sąsiadujących z oczkami centralnymi na oczka prawe, 2 podwójne odejmowania oczek i następujące po nich wielokrotne przenoszenie oczek. Po wykonaniu każdej jednej sekwencji, to jest po każdym przerobieniu 3 rzędów, na płycie maszyny jest o 8 oczek mniej. Wykonanie plisy zacznij od nawleczenia oczek dekoldu na igły maszyny. Zacznij od części środkowej dekoldu, a następnie obydwie części boczne. Aby ściągacz 1:1, z którego zrobiona jest plisa, wyszedł poprawnie, ilość oczek każdej z 3 części dekoldu po ich nawleczeniu musi być nieparzysta. Trzymając robótkę jej lewą stroną do siebie, przy użyciu transfera nawlekam środkowe oczko na pierwszej prawej igle od zera. Na igłę nawlekam całe oczko. Do nawleczenia po prawej stronie zera są 24 oczka. W trakcie nawlekania oczek na igły zwróć uwagę, aby oczka nie były naciągnięte, a jednocześnie, aby nie były za gęsto nawleczone. Po zakończeniu prawej strony nawlecz 25 oczek po lewej stronie zera. Po tej stronie dla odmiany nawlekam tylko zewnętrzną połowę oczka. Różnice w sposobie nawlekania oczek po prawej i lewej stronie widoczne są u podstawy plisy. Gdzie nawleczona była tylko zewnętrzna połowa oczek, na zdjęciu po prawej stronie widoczna jest delikatna linia, a po stronie, gdzie nawleczone były całe oczka, linii tej nie ma. Po zakończeniu części środkowej należy nabrać oczka z wewnętrznych krawędzi bocznych. W przedstawionym dekoldzie z każdej części bocznej przeznaczam po 28 oczek z 34. Nabieram po 27 oczek, a ostatnie 28 oczko pozostawione jest na zszycie w ramionach. Ilość oczek po nabraniu, podobnie jak wcześniej, może różnić się od ilości oczek początkowych. Oczka mogą być nawlekane w różnych proporcjach, na przykład 2 oczka z 3 albo 3 oczka z 4. Zależy to od rodzaju ściegu i wielkości oczek. Chodzi o to, aby powstała plisa nie falowała się, a jednocześnie nie ściągała dekoldu. W wykonywanej robótce nabrałam 4 oczka z 5, pamiętając, aby liczba nabranych oczek była nieparzysta. Po nawleczeniu oczek z lewej krawędzi bocznej nawlekam tą samą liczbę oczek po prawej stronie. Gdy wszystkie oczka są nawleczone, wyrównaj je, igły wysuń do przodu, nawlecz włóczkę na podajnik włóczki i przerób 2 rzędy. Wózek jest po prawej stronie. Tak jak jest zaznaczone na schemacie, w rzędzie drugim należy oczka po obu stronach oczka centralnego zamienić na oczka prawe. Zacznij od prawej strony i pierwszego oczka po lewej stronie oczka centralnego.
Haczyk transfera wbij w oczko o 1 lub 2 rzędy poniżej oczka do przerobienia. Jeśli oczko w pierwszym rzędzie jest za ciasne albo trudne do znalezienia, wbij haczyk w oczko z rzędu wyżej. Oczko z odpowiadającej mu igły zrzuć z haczyka i sprój. Haczyk transfera wysuń lekko do góry, do przodu, tak aby wątek włóczki znalazł się na otwartym skrzydełku haczyka. Transfer pociągnij do dołu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczko na transferze, tworząc nowe oczko. Powstałe oczko zawieś na pustej igle. Powtórz te same czynności na sąsiednim prawym oczku. Po zamianie obydwu oczek na prawe wykonaj podwójne gubienie. Oczko z prawej strony oczka centralnego przenieś na igłę centralną, a następnie oczko z lewej strony przenieś też na igłę centralną. Na igle tej są 3 oczka. Teraz wykonaj wielokrotny transfer oczek. Wszystkie 3 oczka przenieś na pustą igłę po lewej stronie. 2 igły po prawej stronie igły centralnej są puste. Przy użyciu transfera z dowolną liczbą oczek przenieś kolejno wszystkie oczka z prawej strony o 2 miejsca w lewo, tak aby 2 ostatnie igły na prawym końcu były puste. Igły te przesuń do tyłu do pozycji A. Powtórz te same czynności na igle centralnej po lewej stronie. Zacznij od zamiany 2 sąsiednich oczek igły centralnej na oczka prawe. Oczko z lewej strony przenieś na igłę centralną, a następnie oczko ze strony prawej. Na igle centralnej są 3 oczka. Przenieś je na pustą igłę po prawej stronie. Po lewej stronie są teraz 2 puste igły. Przenieś wszystkie oczka z lewej strony o 2 miejsca w prawo do środka, aby 2 ostatnie igły po lewej stronie były puste. Igły te przesuń do tyłu do pozycji A. Po zakończeniu na płycie maszyny są 4 oczka mniej, po 2 z każdego rogu. Przerób jeden rząd. Wózek jest po lewej stronie. W rzędzie tym nie zmienia się oczek na prawe, ale wykonuje się podwójne gubienie i wielokrotne przenoszenie oczek. Podwójne gubienie zacznij od lewej strony. Za pomocą transfera przenieś pierwsze oczko po lewej stronie oczka centralnego na igłę centralną, a następnie oczko ze strony prawej również przenieś na tą samą igłę centralną. Na igle centralnej są 3 oczka. Przenieś je na pustą igłę po prawej stronie. 2 igły po lewej stronie są teraz puste. Przenieś wszystkie oczka z lewej strony o 2 miejsca w prawo do środka, aby 2 ostatnie igły po lewej stronie były puste. Igły te przesuń do tyłu do pozycji A. Powtórz te same czynności na igle centralnej po prawej stronie. Zacznij od przeniesienia oczka po prawej stronie igły centralnej w lewo, a następnie oczka po lewej stronie na tą samą igłę. Wszystkie 3 oczka przenieś na sąsiednią lewą pustą igłę. W metodzie tej za każdym razem stosując podwójne gubienie przenoś 3 oczka z igły centralnej zawsze w kierunku środka robótki. Po prawej stronie są teraz 2 puste igły. Następnie wszystkie igły przenieś o 2 miejsca w lewo, a ostatnie 2 puste igły wsuń do tyłu do pozycji A. Po zakończeniu tego rzędu 3 pierwsze rzędy plisy są przerobione i pierwsza sekwencja zakończona. Na płycie maszyny jest w sumie o 8 oczek mniej. Takie częste redukowanie oczek jest niezbędne, aby mogły powstać 2 kąty proste, które nadadzą kwadratowy kształt plisie. Po zakończeniu pierwszej sekwencji zacznij drugą.
Przed jej rozpoczęciem wielkość oczek zmniejszyłam o 1 numer, aby górna krawędź plisy się lepiej układała. Przerób 2 rzędy i podobnie jak w sekwencji pierwszej, zacznij od zmiany po jednym oczku po prawej i lewej stronie igły centralnej. Haczyk transfera wbij w oczko z tego samego rzędu jak poprzednio. Oczko z odpowiadającej mu igły zrzuć z haczyka i sprój. Tym razem są o 3 rzędy oczek więcej do przerobienia na oczka prawe niż poprzednio. Po przerobieniu wszystkich nitek drabinki ostatnie oczko zawieś na pustej igle. W ten sam sposób przerób oczko po drugiej stronie igły centralnej. Po zamianie obydwu oczek wykonaj podwójne gubienie na obu igłach centralnych. Zacznij od przeniesienia oczka z igły po lewej stronie na igłę centralną, a następnie oczka z igły po prawej stronie. Wszystkie 3 oczka z igły centralnej przenieś na pustą igłę po prawej stronie. Po lewej stronie są 2 puste igły. Przenieś wszystkie oczka z lewej strony w kierunku środka robótki, aż na końcu zostaną 2 puste igły. Igły te wsuń do tyłu do pozycji A. Następnie powtórz zamianę oczek na prawe, podwójne gubienie i przenoszenie oczek na prawej igle centralnej. Po zakończeniu przerób 1 rząd. W tym rzędzie do wykonania są 2 czynności: podwójne gubienie i transfer oczek do środka robótki. Gdy oczka są przeniesione, przerabianie drugiej sekwencji jest zakończone. Na płycie maszyny jest o kolejne 8 oczek mniej. Zacznij trzecią sekwencję, która jest taka sama jak 2 poprzednie. Przed jej rozpoczęciem można również obniżyć wielkość oczek o 1 numer. Gdy trzecia sekwencja jest zakończona, wykonaj jeszcze część kolejnej sekwencji, aby otrzymać właściwą szerokość plisy. Przerób 2 rzędy i zamień sąsiednie oczka obu oczek centralnych na oczka prawe. Następnie wykonaj podwójne gubienie oczek na obu igłach centralnych. A na końcu transfer oczek w kierunku środka robótki. Powtórz te same czynności po lewej stronie w lewym rogu dekoldu, aby dokończyć kształtowanie plisy. Oto jak wygląda jedna strona po zakończeniu kształtowania jednego z kątów dekoldu. Aby zakończyć formowanie plisy dekoldu, należy na pozostałych oczkach wykonać ściągacz 1 na 1. W związku z tym zamień co drugie oczko na oczko prawe. Jeśli igła z oczkiem centralnym jest igłą 0, to zamianę oczek zacznij od igły z numerem 2. Tak jak wcześniej wbij haczyk transfera w oczko w pierwszym rzędzie. Oczko z odpowiadającej mu igły zrzuć z haczyka i sprój.
Haczyk transfera wysuń lekko do góry do przodu, tak aby wątek włóczki znalazł się na otwartym skrzydełku haczyka. Transfer pociągnij do dołu, aby haczyk się zamknął i przeszedł przez oczko na transferze, tworząc nowe oczko. Po przerobieniu wszystkich nitek drabinki, ostatnie oczko zawieś na pustej igle. Widoczna jest teraz część plisy z przerobionymi paroma oczkami na oczka prawe. Kontynuuj przerabianie oczek, aż powstanie ściągacz 1 na 1 na całej plisie. Gdy ściągacz jest gotowy, zamknij oczka plisy. W filmiku zastosowałam metodę łańcuszkową. Na zdjęciu widoczny jest dekolt kwadratowy wykończony plisą ze ściągacza 1 na 1. Mam nadzieję, że filmik Ci się podobał, a przedstawiona metoda przyda się w kolejnym projekcie. Dziękuję za poświęcony czas i zachęcam do subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi filmikami.